Cześć moi drodzy. Jak wiecie, dzisiaj wyjątkowy dzień. Wybory chyba, tak mi się wydaje, jedne z najważniejszych od 1989 roku. Dzisiaj robię ten materiał, powiem wam, tak wyjątkowo, bo jest jak dla mnie wyjątkowy dzień. I nagrywam to oczywiście jeszcze przed 21, wrzucę to po 21, żeby nie łamać ciszy wyborczej. I myślę, że mogę tutaj już powiedzieć kilka słów na ten temat. Nie wiem, jakie będą wyniki, bo wiedzieć nie mogę, ale bardzo, bardzo liczę na to, że powieje wiatr odnowy, że tak ładnie to ujmę. Mam nadzieję, że pisiory do rządu nie wrócą, bo być może, że wygrają te wybory jakąś niewielką różnicą głosów, ale nie będą w stanie rządzić samodzielnie. I tutaj też te wybory pokażą test na inteligencję Polaków. Czy Polacy wybiorą dalsze dojenie, zadłużanie Polski, czy wybiorą nepotyzm, kolesiostwo, partactwo, marnotrawienie polskich pieniędzy, czy powrót do normalności, do, można by chyba powiedzieć, europejskiej rodziny. Wiem, że ktoś powie, że Polska dla Polaków, bla bla bla, ja powiem ziemia dla ziemniaków i takie sranie w banie. Moi kochani, tak jak wiecie, oddałem swój głos, dołożyłem swoją cegiełkę do tych wyborów. Tak jak mówiłem, bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo ludzi było, były kolejki ogromne, z tego co widzę tam z doniesień. Nawet za granicą są potężne kolejki, frekwencja będzie ogromna i nie wiem, mam nadzieję, liczę na to, że Polacy w końcu się przebudzili i pogonią tych pasożytów, dewastatorów naszego kraju, że nie ulegli tej tępej, głupiej propagandzie pisowców i tej pisowskiej szczujni, że po prostu Polacy, tak powiedziałem, przebudzili się, że chcą normalnego kraju, bo nie chcę tutaj złorzeczyć, ale widząc postępowanie PiS-u, widząc co oni robili na początku swoich rządów, czyli pierwsze 4 lata, potem następne 4 lata, ja to odebrałem ich rządy jako taką pełzającą dyktaturę. Coraz więcej zakazów dla obywateli. Oni przestali się kryć z rozkradaniem majątku narodowego, z dewastowaniem kraju. Kaczyński, jak było widać nawet na tej ostatniej sraczce smoleńskiej pod pomnikiem, miał czelność wydawać polecenia policjantom, by wylegitymowali człowieka, który postanowił się sprzeciwić temu, że Kaczyński publicznie dewastował wieniec od innych ludzi niż PiS. Boję się, powiem wam boję się szczerze, że jeśli PiS wygra, Polska stanie się takim bananowym krajem za ściankiem Europy, bo kolejnych 4 lat, podejrzewam, już tego nie przetrzyma. I mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska, nie wiem, zawiąże koalicję z Lewicą, nawet z Hołownią, byle wróciła jako taka normalność do tego kraju. By naprawdę powinni zrobić wszystko, by odsunąć tych Hunów pisowskich od władzy, którzy wzięli nasz kraj, Polskę i obywateli za zakładników, a w ogóle traktują Polskę jak swoją własność. Zwróćcie uwagę, że nieraz oni mówili, że atak na Polskę w Unii
jeśli były jakieś tam skargi czy debaty na temat Polski, że oni, no chodzi tutaj o opozycję, że oni donoszą na Polskę. Ja zawsze powtarzałem, że oni nie donoszą na Polskę, oni donoszą na PiS, a PiS to nie jest Polska. PiS to jest taki smutny, a mam nadzieję, że był taki smutny, przykry epizod w dziejach naszego wspaniałego kraju. Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Z drugiej strony, jeśli wygra koalicja, jeśli odsuną PiS od władzy, powiem wam szczerze, że nie zazdroszczę sprzątania tego syfu po PiSie, bo tutaj pracy będą mieli, jedna kadencja na pewno nie wystarczy i tutaj będzie potrzeba kilku kadencji, żeby posprzątać po tych wandalach naszej ojczyzny. Bo jest co sprzątać, a długi, które PiS narobił, których pozadłużał Polskę, Polaków, będą spłacać już pokolenia. I zwróćcie uwagę, że przed rządami PiS my praktycznie powychodziliśmy z długów. PO spłaciło ostatnie raty długów Gierka. Tak jak wspominałem, wszystkie rządy po 1989 roku zadłużyły kraj czy każdego Polaka od niemowlaka po starca na około 40 000 złotych na głowę. PiS przez 8 lat dołożył do tego zadłużenia prawie na 90 000 na głowę. Więc zobaczcie skalę, w jakim oni zadłużali kraj. Zobaczcie, ile my spłacaliśmy poprzednie długi. Teraz to, co było spłacone, to jest tak jak, nie wiem, wyrzucenie tych wysiłków w błoto, zdeptanie, oplucie, bo pisowcy w 8 lat zadłużyli Polskę bardziej niż wszystkie rządy po 1989 roku. I teraz sobie wyobraźcie, że PiS wygrywa wybory i znowu rządzi samodzielnie przez kolejne 4 lata, przez kolejną kadencję. I tutaj daję sobie rękę uciąć, że oni się tak zrozufalą, będą tak pewni, że oni już nie będą mieli żadnych hamulców. Nie wiem, czy wiecie, oni już planowali wprowadzić taki knebel na media właśnie niezależne, na ludzi z YouTube'a czy z innych portali społecznościowych, gdzie przepis, nie wiem, to był jakiś, nie pamiętam jak to oni ubrali w słowa, ale chodziło o to, że żeby nie powielać propagandy rosyjskiej, coś w tym rodzaju, czyli knebel, że nie można źle mówić o PiS, bo to będzie podciągnięte pod propagandę rosyjską i wtedy będą mogli karać. Czyli planowali uciszyć właśnie takich niezależnych ludzi, którzy pokazywali prawdę o przekrętach, o szwindlach, o zwykłych chamstwach PiS-u. I tutaj też powiem, jestem pewny, że jeśli wygrają te wybory, to wprowadzą to i wiele więcej. Jak powiedziałem wcześniej, oni już wprowadzają pełzającą dyktaturę. Zobaczcie, ile już zakazów, ile już nakazów porobili, żeby tylko zmieniali prawo. Zwróćcie uwagę, nawet oni już na początku. Ziobro specjalnie zmienił zapisy prawa, żeby Obajtka zrobić bezkarnym. Nie tylko zresztą Obajtka, ale tutaj o Obajtku. Obajtek miał mieć wyrok za korupcję. Miał mieć rozprawę za korupcję, miał zarzuty za korupcję. Ziobro zmienił prawo tak, że oni tą sprawę po prostu umorzyli, a z niego zrobili niewinnego, wolnego człowieka. Tych przekrętów, tak jak powiedziałem wcześniej, jest od groma.
Oni kradli, jawnie nie hamowali się z niczym. No, po tych wyborach, jeśli wygrają, to hamulce już wszystkie im puszczą. Nie będą mieli żadnych kompletnie hamulców. Wszystkich tych złodziei, aferzystów, oczywiście pisowskich, będą uniewinniać, opanują do reszty całą strukturę państwa. Teraz tutaj to tak mówię trochę prześmiewczo, choć nie wiadomo, co im do łba szczeli, ale być może jeszcze, nie wiem, otworzą obozy restrukcyjne dla osób, no, którzy nie pochwalają ślepo partii. Reedukacyjne, które nie popierają partii. Zwróćcie uwagę, że już mówili praktycznie na każdego, kto mówił źle o władzy, że jest antypolakiem, że jest zdrajcą, komuchem, no cała litania tego. No teraz sobie wyobraźcie, co będzie po tych wyborach, jeśli, mam nadzieję, że nie, że by rządził samodzielnie PiS. Ja powiem wam szczerze, naprawdę bardzo, ale to bardzo się boję tego. I mi gęby przysłowiowej nie zamkną, no chyba że mnie zamkną, to wtedy nie będę nadawał, ale nie mam zamiaru przestać nadawać. I tutaj tak wam mówiłem wcześniej, bez względu na to, czy to będzie PiS rządził, czy będzie rządziła Koalicja Obywatelska. Po tych wyborach ja dalej będę obnażał wszystkie kłamstwa, kombinacje, złodziejstwa partii, która będzie rządziła i nie będzie taryfy ulgowej nawet dla Koalicji Obywatelskiej, bo będę to też piętnował, jeśli będą rządzić i tu macie moje publiczne słowo. Wracając do wyborów. Moi drodzy, po tych wyborach też okaże się, ile są warte słowa Konfederacji. Konfederacja, jak doskonale wiecie, zaklinała się, zarzekała się, że nie będzie wchodziła w koalicję z żadną partią. Ja wam mówię, że to zweryfikuje ich prawdomówność. Zresztą Konfederacja dla mnie to jest abstrakcja, ale no, ja mam takie zdanie, ktoś inny może mieć inne zdanie. I jeśli PiS jakąś tam niewielką ilością głosów wygra te wybory, ale nie będzie mógł samodzielnie stworzyć rządu, jestem niemal pewny, że Konfederacja wejdzie w układ z PiS-em jak nic. Przypomnijcie sobie Kukiza, antysystemowca. No, nigdy w życiu z PiS-em nie wejdzie w żadną koalicję, w żadne konszachty. No, młoda partia Kukiz, głosujcie na młodych, oni wywalą starych, a jak się okazało, ci młodzi się rozpadli, a ci, co zostali, to liżą dupę Kaczyńskiego. I tak podobnie będzie z Konfederacją. I tutaj mówię w przypadku PiS-u, ale jeśli by weszli w koalicję na przykład z PO, to będzie to samo, dokładnie to samo będzie o nich świadczyło. Oni samodzielnie nie mogą nic poza dużo gadania. No, tak naprawdę decydują tutaj, no, czy się to komu podoba, czy nie, tak naprawdę tutaj decydują dwie partie i reszta to są takie, można powiedzieć, satelity tych partii. Czyli PO i PiS no, są głównymi graczami na polskiej scenie politycznej i czy to się komuś podoba, czy nie, no, przez jakiś czas na pewno to się jeszcze nie zmieni. No i tutaj może to głupio zabrzmi, ale wybieramy lepsze lub większe lub mniejsze zło. Dla jednych większym złem jest PO, dla drugich PiS. No, dla mnie PiS to jest kompletna katastrofa, nie tylko zło. I tak jak mówiłem wam w poprzednim materiale, PO nie jest idealne, zresztą nie ma partii idealnych, ale ja zagłosowałem na PO
bo mimo swoich wad, swoich błędów, oni, jakby to wam ująć, według mnie oczywiście, nie wiem, dają jakieś poczucie normalności w tym kraju, poczucie spokoju. Zwróćcie uwagę, że za PO było jak było, różnie było, ale naród, Polacy nie byli tak skłóceni, nie byli tak wrogo nastawieni do samych siebie. Zobaczcie, co PiS zrobił z Polakami, jak napuścił jeden na drugiego. No, fakt jest faktem, że skłóconym narodem łatwiej jest rządzić, no. Ale dobra, nie będę tutaj gdybał. Powiem wam tak, mam naprawdę wielką nadzieję, że PiS straci władzę i to będzie dla mnie naprawdę wielkim świętem. I tak jak nie piję żadnego alkoholu, to postanowiłem sobie, że jeśli PiS przegra lub nawet nie będzie w stanie utworzyć rządu, kupię sobie malutką buteleczkę szampana i wypiję z tej okazji. I zrobię to, ja przy jakimś materiale będę nagrywał materiał, otworzę, pokażę wam, że otwieram szampana i go piję. Dzisiaj tego oczywiście nie robiłem, nie kupuję, bo nie dzielę skóry na niedźwiedziu, ale następny materiał, mini szampanka otwieram i piję, tak jak mówię, a docencie to, bo tak jak mówię, ja alkoholu żadnego, nawet piwa nie piję, także to będzie naprawdę no coś dużego, jak dla mnie oczywiście. To moje takie kolejne zobowiązanie, także macie już na pewno dwa zobowiązania. Jedno, jeśli koalicja utworzy rząd, wygra, będę ich tak samo krytykował, jeśli będą robić coś nie tak. Drugie, że otwieram szampana i przy was go wypijam, jeśli PiS przegra lub nie utworzy rządu. No ale jak będzie, zobaczymy. Trzymam mocno kciuki, frekwencja jest naprawdę ogromna i tak jak mówię, mam nadzieję, moi drodzy, że Polacy się w końcu przebudzili z tego letargu, że przekonali się, że te rozdawiennictwo, kupowanie sobie wyborców, puste obietnice, straszenie, skłócanie, tutaj to się jednak nie sprawdza i Polska się cofa, a nie idzie do przodu. Zresztą już przez te 8 lat zrobiłem tyle filmików, tyle materiałów pokazujących to, co mówi PiS, a jaka jest rzeczywistość, jest chyba wystarczająco duża, chociaż to nigdy nie będzie wystarczająco duże. Także moi drodzy, trzymamy kciuki. Ten materiał to już pewnie będziecie po odsłuchaniu, ale wrzucam po 21 i czekamy na wyniki, czy się budzimy jutro w nowej, lepszej Polsce, czy w średniowieczu pisowskim zbliżonej do dyktatury Putina czy Łukaszenki. Wybór mamy prosty, moi drodzy rodacy. Albo zachód, albo wschód. Innej drogi nie mamy. I tutaj, tak powiedziałem, te wybory są testem na inteligencję naszych rodaków. Czy wolą wybrać życie zachodnie, czy życie wschodnie? Czy wolą Zachód, czy wolą Unię Europejską, czy Unię Łukaszenki? Zobaczymy, ja to nagrywam, jest teraz, zbliża się 19, także mamy 2 godziny do godziny prawdy. No naprawdę, powiem wam, jestem w dużym napięciu i czekam jak na mało co na wyniki wyborów, chociaż te szczątkowe czy sondażowe. I mam nadzieję, że pisowcy niczego nie odwalą, nie zafałszują, nie będą kombinować, bo
Polacy nie powinni już na to pozwolić. Także ja kończę. Do zobaczenia na czacie na żywo. Cześć. Co? Zostaw to. To nie jest twoje. Kaczor, zostaw to. Zostaw to, złodzieju, morderco. Policja. Proszę tego pana aresztować. Proszę tego pana aresztować. To jest kradzież. W miejscu publicznym kradnie naszą własność. Kaczor zabiera obywatelski wieniec, patrzcie. Zniszczył własność nie swoją. Zniszczył tego. To jest przestępca, macie działać policjanci. To jest przestępca. Proszę mnie nie zatrzymywać. Przestępca, jesteś przestępcą. Brata zabiłeś, teraz kradniesz wieniec? Złodzieju? Bandyto? Nie spokojnie, to jest przestępca. Wy nie, pan, proszę aresztować tego pana. Proszę aresztować tego pana. Oni znają na pamięć profesor. Przestępca narodu. Może chce pan prosić. Może chce pan prosić. Zostaw pan Polskę w spokoju. Od bezpieczeństwa, tak? Właśnie zniszczył pan swoją własność. Od bezpieczeństwa. Nie odejdziemy na to. Nie ma żadnej nauki. Zniszczył pan. Zniszczył pan. Do sądu może pójdziemy, co? Arcyzłodzieju, do sądu może pójdziemy.